Jest to bardzo ciekawe połączenie dwóch światów. Z jednej strony inspiracje wybitnymi kompozytorami muzyki klasycznej, typowymi dla naszej literatury, polskiej literatury. Wieniawski, Szymanowski, Paderewski, Chopin, Moniuszko i moi wspaniali koledzy Adam Sztaba, Adam Pierończyk, Adam Bałdych i ja napisaliśmy utwory inspirowane dziełami tych wielkich kompozytorów. Na płycie pojawią się zderzenia. Zaproszeni muzycy pochodzą ze świata około jazzowego. No ja się trochę wyłamuję, bo ja jazzmenem nigdy nie byłem. Pierwsza moja współpraca z Markiem Mosiem, maestro Markiem Mosiem i z orkiestrą AUXO. Dlaczego zderzenia? Dlatego, że zaprosiłem do orkiestry AUXO Igora Herbuta. Odśpiewuje melodie wymyślone przez Moniuszkę, z oryginalnymi tekstami oczywiście, a cała reszta pod spodem, czyli podkład, to co towarzyszy wokaliście, jest kompletnie z innej parafii. Znaczy współczesne, aleatoryczne, z rozmaitymi technikami współczesnymi. Czy to się sprawdzi? Sam jestem ciekaw. Dzisiaj nagrywaliśmy orkiestrę, a Igor Herbut nagrywa osobno. Pandemia ma swoje niestety wady w tej całej historii. Bardzo wymagający, ale piękny projekt. Lemkoniuszko. Genialnie przearanżowane przez Adama Sztabę. Wspaniałe pieśni i cudowne zmagania muzyczne wraz z orkiestrą AUXO. Wszyscy operujemy dźwiękami, to jest oczywiście to samo, ale tempo pracy, spokój, którego zaznałem przy pracy z AUXO, dbanie o detale, coś cudownego. Wymyśliłem sobie taką koncepcję, aby połączyć oba te światy, oba idiomy, i muzykę poważną i muzykę jazzową, tak aby wydobyć z tych utworów to, co w nich naturalnie, oryginalnie jest. Napisałem dla siebie, jako dla pianisty, partie klasyczne fortepianowe, klasyczna faktura, dużo wirtuozerii, zwłaszcza w utworze poświęconym Chopinowi, no i miejsce swobodne do improwizacji jazzowych, więc to jest taki utwór dosyć ciekawy, ale myślę, że w sposób bezkonfliktowy i bezkrwawy łączy te dwa światy. Muzyka ludowa jest taką rzeczą, która wpływała zarówno na Henryka Wieniawskiego, jak i na moją twórczość. Więc to był taki fundament, na którym oparłem swój utwór. Zawarłem tam melodie, które pochodzą z Kujawiaka Wieniawskiego, ale rozbudowałem to w stronę muzyki improwizowanej i wydobyłem jeszcze elementy właśnie Kujawiaka, pieśni ludowych, które miały oddać charakter naszych wspólnych inspiracji. Utwór, który powstał bardzo ściśle, łączy się z tym, co robię na co dzień. Jest to wypadkowa mojej twórczości, ale było to duże wyzwanie, żeby jednak odnieść się do kompozycji mojego wielkiego mistrza i zrobić to na aparat orkiestry.
Do tego wszystkiego fortepian, cymbały, skrzypce improwizujące to też instrumenty, które dla mnie są bliskie. Z cymbałami miałem teraz okazję pracować po raz pierwszy z tym instrumentem, więc też go poznawałem, ale jest to instrument o niezwykle wielkim dorobku, jeśli chodzi o folklor, więc to jest też mój taki zwrot ku naszym inspiracjom. To będzie według mnie trochę takie połączenie światów, może mniej jazzowego, bardziej improwizacji i klasyki w tym inspirowanym właśnie tą entiudą Karla Szymanowskiego napisanym i zaaranżowanym i zorkiestrowanym na orkiestrę smyczkową utworze. Więc będą się tam pojawiać sola na saksofonie moje i orkiestra. W sumie tych napisanych, zaaranżowanych części, te części są zdecydowanie w większości, więc jestem bardzo ciekawy. Wszystko starałem się w miarę możliwości komponować ten utwór w oderwaniu i od saksofonu, i od orkiestry, tak żeby i dla mnie, i dla orkiestry stanowiło to dosyć spory stopień trudności, było trochę wymagające, bo wydaje mi się, że to wyjście, takie delikatne wyjście ze strefy komfortu wszystkim dobrze robi. Jest mnóstwo odbiorców muzyki, mnóstwo melomanów, którzy są przyzwyczajeni do oryginalnych utworów w ich pierwotnych wersjach. No i to jest takie dosyć czasami szokujące, kiedy słyszy się znane melodie, znane motywy w zupełnie innym opracowaniu, w innym anturażu. No ale takie jest zadanie muzyki, aby cały czas gdzieś tam zaskakiwać, aby pokazywać słuchaczom to, jak my, kompozytorzy, aranżerzy, tą muzykę odbieramy, jak ją filtrujemy przez naszą wyobraźnię, przez nasze emocje, więc ja się bardzo cieszę, że mam okazję brać udział w takim przedsięwzięciu.